Dzień dobry, Michał Dudkowski, Polska, wraz z moją żoną Jelin. You can kiss my bubu. What you do for me? So I'm buying for him clothes since he's getting bigger. Słuchajcie, He's being fat. mam tyle koszulek i wszystkiego w domu, całą szafę tylko i wyłącznie koszulek, a Jelin nadal mi kupuje koszulki. Pokaż mi, co to masz na mnie. Come. Cały czas koszulki. Ja mówię, nie mamy pieniędzy na takie głupoty, kurde. Trzeba zapłacić za przedszkole dzieci. Tak. Za czynsz, za mieszkanie, które nie jest wynajmowane i tak dalej, i tak dalej. I want you not to like What? A nie lubisz jak mam or like a obcisłe? bulldog. Ah, First is your I need go gym. swimsuit since your swimsuit all the time the same. What? So I want you to check if it's swimsuit. Don't break it It's because not, maybe it's no not, space for the head. it's not fit to I you. don't We're like it going because to it's start. not stretchable. Touch. Just try. Because if you broke it, we cannot return it. But why is not stretchable? Oh Lord. Nie jest rozciągliwe, ja lubię jak jest... Hi neighborhood! They're in the holiday. We have here more. No. Ah. Oh. It's okay. See? Yes, but it's... I don't like it if it's not elastine. It's not... Yeah, but it's They okay, don't yeah? can make... Oh, look. You're going to swim. Yes, I swim like frog. I eat all. Don't break Oh. it because if you break, that's so expensive to break. It's expensive. 200 plus. What? And you all the time use it like that. I don't like it. It's not like this. It's not nice. 200? Please return. You can return? Yes, of course. That's why I'm trying to. Zachęt camera. No, it's not good. You You need put look to... I use only the clothes with elastine. Słuchajcie, ci co mnie znają, to wiedzą, że ja raczej za modą nie przepadam. Dla mnie zawsze na pierwszym miejscu jest to, żeby się czuć w ubraniu dobrze, a nie żeby wyglądać. Prawda? Co to jest? Under Armour. No zwykła koszulka. Troszeczkę więcej ma elastyny i tyle. so. No, But okay, no normal t-shirt. It's okay. pass. Yes, You're pass. not like I not very return. sexy. But Very it depends sexy. what the price because I don't like You already expensive remove it. clothes. It's all expensive, the one that I'm buying. Don't buy expensive. I don't have money for expensive. I have a lot of clothes. I already buy for you that. It's okay. You want to remove this? Yes, no. Eat. Not broke it. No. Something more or that's all? Yes, of course. What? It's all expensive. Why you spend money for... Because I want you have. Możecie wytłumaczyć Jelly w going komentarzach, żeby nie kupowała ubrań mi drogich. All the time. Nawet tanich, bo i tak mam tych koszulek za dużo. Because you're big already to XL. Before No to you are. I need make cardio, but I don't have... Wow. If I have more money, Yeah. I don't need work too much and I have more time for cardio, tak? Yeah. Jak będę miał więcej pieniędzy, to będę mógł więcej trenować, bo będę miał więcej czasu i nie będę musiał aż tyle pracować. No to wszystko są połączone rzeczy, tak? What did I get? This one? Yeah. But it's more for Poland, you know? What is... It's for me too? Yes. What? For the court. For the court. Do sądu się idzie nago. A przynajmniej się z niego tak wychodzi. You don't like this? This other one. Next one. You don't like this? No give me try. I thought you don't like. I don't like anything. Wow. It's for Philippines. It's too hot for me for t-shirt. You don't like anything? Okay. Taka jedna.
You like it? This I don't like. You like it this? No. No to return if you don't like it. Yeah, must be grateful. That. No, I'm very grateful, No, you you're know. I buy You're for you complaining. 2 pants and bra to I can look, yes? And you buy for me t-shirt so you can don't look, yes? I don't understand. You're gonna return that too. I don't know why you broken the box. What? You broken the box. I don't know how to return it. And where did you? Is it only box arrive or with something else? I don't know, you have everything here, the number, what No. is that? No, I mean that box only arrive or with the like this. Brazilian? No, this only. Mm. Because I am not. Ah, the no, one- no, it's the, I want to return? Ah, it's Of this. course. Ah, it's this, yes. Only this one. Yes, this one. I cannot understand how it looks. A, bo dzisiaj przyszły te, na to macie na TikToku Kasi- Jarlin, zobaczcie, albo na Facebooku Jarlin Dudkowski, jak chcecie zobaczyć coś Jarlin Dudkowski. śmiesznego. Some more? You can open it properly. So I don't know how to open properly. Because if I open, I open. Ah! You know, where is the Cyceria what you buy last time? I don't know. You eat? Nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek, jak wyjmowałem. This is how it looks, okay? Oh, this is nice. Oh, you see? Now you buy something nice. Oh, different. This to the Broken. cord? Yeah. Oh my god. Od razu w dotyku ta koszulka jest, widać, że dużo bardziej delikatniejsza. I taka na upały dużo, dużo lepsza, a nie zwykły, kurde, wiecie, plastik. Jeszcze drogi plastik. Wiecie, że plastiku tu mamy na świecie za dużo. Like for my location, not only for the court. It's your favorite Oh, place. it's too small. It's 2XL. Oh. It's 2XL. How I look? I'm here. No, it's okay. This I like. Touch this, and you feel? Yeah, I know. I feel. No to you need check. Touch this. You need check what is inside. Yes, you have in here, and like that buy later. Because this is okay. Ta koszulka jest fajna, taka przewiewna i delikatna i do ciepłych krajów będzie idealna. Ale takie zwykłe materiały, co my chodzimy, co się kupuje, to nie polecam, bo się od razu pocicie i to od razu, wiecie, przylega do ciała, a to jest naprawdę, ta jest fajna, nie wiem z czego to jest, ale zaraz wam powiem. Last. O, jeszcze jedna. No i ta nie. Yeah. Return. Nie, już widzę, że. No. No, już widzę, że nie. Okay. Ta jest ok. To mogę zostawić, bo ta mi się podoba. Jest luźna i na pewno będzie miło, jak będzie się chodziło w 45-stopniowym upale na Filipinach. This I like it. You can hide to luggage. You can get to Philippines. Ok, słuchajcie, tak poza tym, to co u nas, no to ja zaraz trening robię i powiem wam, że po tym jak zmieniłem cenę i podpisałem parę umów z tymi kontrahentami, to dzisiaj około 8 osób ogląda mieszkanie, więc chyba za tanio chcę je sprzedać, ale no już nie mam wyboru za dużego, tak powiem. I dzisiaj jestem umówiony 4 godziny, co pół godziny ktoś będzie przychodził i oglądał mieszkanie, więc zobaczymy jak to tam będzie. Dzisiaj jak zwykle ciężki dzień. Nie wiecie co się stało po wczorajszym. Jak zmniejszyłem... Za 500 metrów. Skręć w prawo. Cicho! Jak wczoraj zmniejszyłem cenę, to dzisiaj 10 osób ogląda. Więc muszę znowu jechać na parę godzin do mieszkania i pokazać ludziom. Mam 17, 17:30, 18, 18:15, 18:30, 18:45. Od 17 do godziny 20:30 mam oglądanie mieszkań. Urwanie głowy, powiem wam. Chyba za niską cenę dałem. No ale zobaczymy. No klient wiadomo, ten co będzie miał gotówkowy będzie szybszy, tak? Nie będę czekał na 2 miesiące na to, że ktoś dostanie kredyt, a już nie dostanie i będzie
będę stratny. A więc przyjechałem z Jerry troszeczkę wcześniej do przedszkola odebrać dzieciaki, bo pada i lecę, a stąd mam 51 minut i to cały czas się powiększa, ponieważ no to jest daleko, tym bardziej teraz jest godzina 16, to są największe korki. I nie zrobiłem swojego treningu, miałem zrobić klatkę, a zrobiłem tylko ławkę płaską. No ale są rzeczy ważne i ważniejsze, że tak powiem. Więc zobaczymy, czy dzisiaj się znajdzie kupiec z kasiorą. Jestem bardzo ciekawy, jacy klienci poszukują mieszkań w Warszawie. Takich no dwupokojowych albo kawalerek. Według mnie to takie pokoje, no okej, dużo osób mieszka w takich mieszkaniach przez całe życie. Ja rozumiem, mieszkałem przez 30 lat. Ale dla tych, co powiedzmy mają dobrą pracę, no to takie mieszkanie raczej jest dla dziecka na studia. No. O. Dzieciaki przyszły. Hello! I have a sword. Cześć Lili! Go, Matthew, you go to the other I side. have a sword. Cześć! Jak było w przedszkolu? Fajnie? Yeah, I learned very good. Co się nauczyłaś dzisiaj? And I get a plus A. Plus dodać 8? O. Oh, you have a lot of things in the hand, Matt. Ho, ho, ho. This is all like that. Czyli dzisiaj było fajnie w przedszkolu. No, bardzo fajnie. Słyszeliście różnicę? Powiedziała cześć. Okay, so Jest? Jaka dzisiaj była największa różnica? Lili powiedziała cześć, tak? Close. Proszę zamknąć drzwi, bo tata się śpieszy. Close. Jestem już spóźniony. Ja nie mam czasu. Okej, proszę usiąść i zapiąć It's close? pasy. Tak, it's close. Hey, wait, Dad! Mama! Window. Proszę zapiąć pasy. Here, Mama. Here, Mama. Everyone have the belt? Not yet. Where is it? Close. Here. No. Słuchajcie, podwożę was do domu i jadę. Dzisiaj idziecie sami spać. Tak? Co robiłeś w przedszkolu, Mati? Mama. Mat! Mama. Co robiłeś w przedszkolu? Mama, Mati someone. And the school. Byłeś niegrzeczny? No. Nie, byłam Byłeś grzeczny? A to co Lili mówi? Co robiłeś w przedszkolu? Bardzo fajne rzeczy. Co takiego? Opowiadaj. I need Lily. Ja zrobiłam Minecraft Go need in it. No, słuchajcie, przyjechałem znowu na Grochów do swojego mieszkania i zaczynamy maraton oglądania lokali przez już chętnych zakupem. Ci, co się spóźnili, to bardzo przepraszam, no ale mamy do przedstawienia nasze mieszkanie. Spóźniony jestem 5 minut, więc idę. No, jesteśmy w naszym mieszkanku. Słuchajcie, pierwsza para. Zgadnijcie skąd? Z Ukrainy. No. I w ogóle na kredyt jeszcze. Nawet Ukraińcom dają już kredyty, więc no parka, młoda parka, prawda, chce kupić sobie mieszkanie. Obejrzeli, mają jutro dać znać. Czekamy na kolejnych, kolejni będą za 15 minut. No ja sobie kupiłem delicję w sklepie, żeby troszeczkę głód zaspokoić, bo czeka mnie tutaj 3 godziny siedzenia. Kurde, wpadają na siebie jeden na drugich ci klienci tutaj kupujący. No była Ukrainka z mężem chyba, mieli obrączki, więc podejrzewam, że para. Była matka z dzieckiem i teraz była jakaś, no taka pani w granicach 38 lat, bym zgadywał, plus minus parę. Wszyscy pooglądali, zobaczyli, no i dadzą znać, no wiecie. Jedna się nie pojawiła, bo nie chcieli podobno podpisać umowy z agentem nieruchomości, więc nie obejrzeli mieszkania. No i tyle. Ale cisza, spokój, powiem wam. Sentyment mam troszeczkę. Nie tyle co do samego mieszkania, bo w nim mieszkałem może 2 czy 3 lata, ale do okolicy Grochowa. Bo tam obok w budynku mieszka mój ojciec,
Mój brat ma mieszkanie na tutaj na osiedlu, ale mieszka już też troszeczkę gdzieś indziej. A w tym budynku, co widzicie, to się wychowałem pierwsze moje 14 lat, albo może 12. To mieszkałem w 29 albo 27 metrach na 10 piętrze. W 6 osób, tak? Dziadek, babcia, moi rodzice i z bratem. Więc nie było łatwo, powiem wam, mieszkając w 20, chyba 29 metrach. Takie wiecie, stare budownictwo, gdzie kuchnia była duża szyba, takie okno do pokoju małego. Wiecie, wchodziło się, po lewej był kuchnia, była szyba do pokoju, był salon i drugi pokój. I mały balkonik. No taki mały, jak tutaj widzicie właśnie. On ma, nie wiem, metr na metr 30, albo nawet mniej, pół metra na metr. No takie malutkie te balkoniki. Czekamy na kolejnych kupujących. Czy dzisiaj się uda sprzedać mieszkanie? A przynajmniej zainteresować kogoś na tyle, żeby chciał podpisać już jutro, czy tam pojutrze umowę przedwstępną? Najlepiej to od razu bez umowy przedwstępnej. Gotówka na stół i kurde jazda. Słuchajcie, no oczywiście to jest logiczne, że sprzedaż tego mieszkania mi pozwoli rozpocząć budowę kolejnego apartamentu tam na Filipinach. Tak? Taki jest też jeden z zamysłów. No, dobra, dam wam update po kolejnym kliencie. Ale ta pani, co była ostatnia, przyszła właśnie z klientem, pani od nieruchomości. No i ta pani od nieruchomości już była dobra. Opowiadała, mówiła co, jak, gdzie tego. Bo pierwszy pan od nieruchomości, co przed klientami, to nic nie mówił. Widać już doświadczenie inne, tak? Tym bardziej, że ta pani chciała przyjść wcześniej i w ogóle kurze tutaj posprzątać, odkurzyć i tak dalej. No gdzie tam będzie coś takiego robić? Przecież tu będzie i tak będzie remont, to będzie... nie ma w ogóle sensu. Wiecie, pierwsze wrażenie w teorii jest najważniejsze, no ale nie przy mieszkaniu do remontu. Tak mi się wydaje osobiście. No. Jestem na świeżo po kolejnej osobie. Tym razem pani w wieku plus minus 40 lat. I też kredyt. Wszyscy kredyt. Kredyt chyba najbardziej była zainteresowana i najbardziej chętna zakupem. Pytała się o dużo rzeczy. No ale wszyscy to wiecie. Już rozmawiali o prowizji, prawda, cenie i tak dalej. O, popatrzcie się, mam nawet sąsiada tutaj. Obstrajdacha tak zwanego. Dać go? O, obsajdach. Ale się nie boi, popatrz. Zamieszkał chyba tutaj. Obsajdach. O, idź do sąsiada. No, mamy godzinę 18:50. Jestem tutaj już od 2 godzin. Jeszcze jakieś 4 osoby do oglądania. Ostatnia 20:30, jak dobrze pamiętam. Ale jest cisza i spokój. To jest fajne w tym mieszkaniu, powiem szczerze, bo nie słyszę w ogóle żadnego hałasu. Poza gdzieś tam samochodami w oddali, to z tej strony cisza, spokój. A dzisiaj jeszcze tak fajnie, bo deszczyk popadał, jest rzeźko, że tak powiem. Co jest rzadkością na Filipinach, to no w Forest Campie czasami tak jest rzeźko. No, kolejny klient kupujący. I powiem wam, że chyba mieszkanie sprzedałem, bo była to pani z córką i kupują dla córki mieszkanie i była córka w 100% chce kupić to mieszkanie, mają jeszcze sprawdzić dokumenty, no i pewnie na dniach będziemy podpisać umowę przedwstępną, bo też na kredyt. Ale była tak podekscytowana i tak jej się podobało to mieszkanie, mówiła, że już oglądała 10, więc... I są zdecydowani, o tak, tylko muszą sprawdzić, prawda, tam jakieś drobne rzeczy. No i umowa przedwstępna, no i kredyt, prawda. Więc szybko mi poszło w jeden dzień sprzedać mieszkanie. Chcieli jeszcze się targować, ale powiedziałem, nie ma takiej opcji, prawda. Powiedziałem co najwyżej, że jak chcą, to mogę wszystko zabrać z mieszkania i tyle. Więc jeszcze czekam na 2 klientów, jutro jest 1, w poniedziałek 1, ale zobaczymy, czy nie będzie ich więcej.
Klient ogólnie, ci Państwo byli poza agencją, zobaczyli ogłoszenie, więc mają najniższą cenę, bez tych 7% agencji, więc też najszybciej są zgodni do zakupu. No, byli strasznie długo, byli 45 minut, oglądali, już sobie tutaj aranżację robili, co, jak zrobią, gdzie, po co, na co, prawda, jak sobie tutaj poukładają wszystko. Więc no dobrze, no. Powiedziałem, u mnie prosta piłka, gramy w otwarte karty. Umowa przystępna albo klient gotówkowy i wtedy jest rezerwacja. Więc nic dodać, nic ująć, prawda? Jak się sprzeda i podpiszę w przyszłym tygodniu umowę, to jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i to będzie jedna z najszybszych sprzedaży, tak naprawdę moich. I tak jak powiedziałem, no, cena czyni cuda. Nie ma znaczenia, jak wygląda mieszkanie, najważniejsze, żeby była najlepsza cena. No dobra, jeszcze chwilka i wracam. Zostało mi pół godziny do kolejnego klienta. Słuchajcie, jak widzicie, jestem już w samochodzie. Kolejni klienci, przyszła matka z synem i powiem Wam, że też byli zafascynowani i chcą kupić mieszkanie. Więc chcą jutro już podpisać umowę przystępną. A jak mówiłem, kto pierwszy, ten lepszy. Cały czas mam w głowie i żona mi mówi, kurde, coś za tanio te mieszkanie sprzedaje. No ale pewnie muszę tutaj przejechać, żeby zrobić im miejsce, bo trochę im zastawiłem. Pewnie gdybym miał większą cenę, to bym nie sprzedał tak szybko. Więc no zobaczymy. No powiem Wam szczerze, że jestem w szoku. Ceny już ustalona jest, więc nie zgubię, jako że no ci ostatni byli dla mnie najlepsi, jeśli chodzi o rozmowę, gadkę i podobno mają kredyt, w mniej niż 2 miesiące dostaną kredyt. No to będzie moje najszybsze sprzedaż mieszkania, no ale wiecie, tak jak mówiłem, cena czyni cuda, CCC. Buty słabe, ale za to tanie. Wracamy do domu. Teraz dzwonię do Jerlin. No ja jestem zadowolony. Jest godzina 8:20. Myślałem, że jeszcze jedna osoba, ale nie wiem, nikt nie dzwoni. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie w ostatniej chwili, że tak powiem. Gdzieś tutaj ktoś jest, czy kogoś nie ma. Ja jestem very happy, jeśli w jeden dzień sprzedam mieszkanie. Co do ceny, wydaje mi się, że jest taka normalna, jak za mieszkanie do remontu. No i tyle chyba, kurde. Słuchajcie, wracam do domu i zobaczymy, co tam w domu. Jestem już w domu. Przywiozłem prezent dla Jerlin i dzieciaków. Nie wiem, czy śpią, czy nie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy śpią dzieciaki, ale zaraz pójdziemy zobaczyć. Cześć Mati! Cześć. Dawaj buziaka. Mam prezent dla ciebie i dla mamy. Chodź. A co to jest? No, Secret, Lily śpi? Nie. Słuchajcie, to jest najlepszy prezent, jaki mogą sobie wyobrazić. Tak? Proszę, tutaj jest nóż. Nóż. Tak, możesz otworzyć swój prezent. A, Proszę, Proszę. nie ty Mati, ty nie wolno. Mama otwiera prezent. Co ty masz na sobie? You make us? But? I Na. make lubut. Lobot. But they make the A ty co trenowałeś dzisiaj? Lubot. Lobot, ty trenowałeś? smart. What you make today? Abs.
Make up. You don't know how to use the knife. Make up. Always... O. Always is Mati, co ty myślisz? Co tam jest w środku? Jak myślisz? Lego. Lego. It's rice. No, look. Get the hand. Can you only make like that? Hop. Hop. Open your gift. Rice. I think it's Rice. closed. It's O, 10 kilo ryżu. Maybe look. No, 10 kilo of the rice. Wow. Kilo You can rice. eat all the time now. Every day, day by day. Sana all. I don't $2 per 5 kilo. There is like this in and what's that? It's jasmine rice This from Thailand. This rice is from Thailand. Jasmine rice. Tiger. But there is like Show me. this in what I they want the box. what Oh. is that the red shop that we are buying rice, the big one? I don't know. This is premium 5 kilo. Słuchajcie, 5 kilo ryżu, Jasmine. 33 zł. Thank you very much. Bon appetit. I know you cry because no rice. No, I'm already good without To jest mój rice. ulubiony rice, jaśminowy. Now Now, I will be fat. now you can eat every day. Now you can dance I'm for the rice. It's 9. Why you not sleep with the kids? I'm waiting for you. Ok, słuchajcie, kończymy tego bloga. Zapraszam Was do Q&A zaraz, jak położę dzieci spać. Tak? So, I make the Q&A. I need answer to What some Q&A? few questions because we have a lot of questions in the blog. what question? I don't every question, you know. You make kiss. I sell the condo. Ah, We congratulations. can build your You don't- apartment. you Dudu's don't- apartment. I am thinking. And we don't need sell, you know. We can start build and we don't need sell. Słuchajcie, apartamenty już są niedostępne. Ktoś tam pisał w komentarzu, że był zainteresowany, no to troszeczkę za późno. It's a big Będą thing. VIP-owskie apartamenty 100-metrowe na long staya albo na short staya, ale wiadomo, za większe pieniądze. Jest to też taka opcja, jak będą wolne, bo wolimy oczywiście wynająć na długoterminowo i się nie przyjmować tym. Ja? Huh? Okej. Dobra, widzimy się zaraz na Q&A z waszymi pytaniami. Oczywiście jak chcecie, żebym na jakieś No, pytania odpowiadał. building again in Philippines is headache, you know. Yeah, it's big headache. But maybe we get the, you know, the company. We see. What say? Oh, the one that Warren saying that they have the contractor. The one who make I can the see the contract. yeah. If I see the contract, I You know talk to the. Warren. But it's in my opinion, better build alone. Słuchajcie, wiesz jaki cement zamawiacie, wiesz jakie te okablowanie zamawiacie, wszystko wiesz, jest to bezpieczniejsze. Ja wiem jak ci kontraktorzy budują. Jak najtańszym kosztem, a w umowie nawet wiecie, nie sprawdzicie tego, będą oszukiwać. O. Dobra, widzimy się zaraz na górze. Go up. Mati is climbing. One more time. Pokaż mi. Coraz lepiej ci to wychodzi. O, silny. Bardzo silny. Dotniesz góry? Dobra, do spania. Już. Good night. Papa wszyscy. Do spania. Teraz tobie czas. Słuchajcie, tak jak obiecałem, małe Q&A na koniec tego bloga. Mam nadzieję, że blog Wam się podobał. I ja też mam nadzieję, że uda mi się sprzedać mieszkanie przed wyjazdem, żebyśmy mieli pieniądze na rozpoczęcie kolejnej budowy na Filipinach, Duduś Apartments. Możecie się cofnąć do bloga, oczywiście kilka blogów wcześniej, albo kilkanaście nawet, gdzie budujemy 6 apartamentów z dużym roof deckiem, z widokiem na morze, górę, wyspę Cebu. 6 apartamentów po 107 i 103 metry dokładnie.
I tak jak planowałem, rozpoczniemy budowę zaraz po otwarciu resortu. Zobaczymy, może nawet w tym samym momencie, boję się troszeczkę, że będzie głośno przy tej budowie, więc to wszystko wyjdzie w praniu. Wiecie, jak jest na Filipinach, a dla tych, co nie byli na Filipinach, to mogę Wam powiedzieć, jak jest w krajach trzeciego świata. Dobrze będzie Pan zadowolony, tak jak w Polsce, u hydraulika. Słuchajcie, jedziemy z Q&A. Pierwsze pytanie. Erbialczak. Napisał. Kup robota do koszenia trawy. To świetne rozwiązanie i duża oszczędność czasu. Fajnie, że jesteś w Polsce. Dzięki, ja też się cieszę, że jestem w Polsce. Moja żona, wszyscy się cieszymy, że jest w Polsce, bo Polska jest pięknym krajem i jest piękna w lato. I w ogóle uwielbiam Polskę. W ogóle muszę kupić kilka flag polskich przed wyjazdem na Filipiny, ale to już inna historia. Jeśli chodzi o robota koszącego, myślałem o tym, ale w tym roku na pewno go nie kupię. Ze względów też troszeczkę finansowych, ale też tego, że jesteśmy tylko 2-2,5 miesiąca tutaj w Polsce, więc nie ma to sensu. I w przyszłym roku, jeśli planujemy być, no może z pół roku, zobaczymy jak pójdzie, jaka będzie organizacja w resorcie, ale taki jest plan, żeby być od marca do końca sierpnia, może do połowy września, bo chciałem być na rozpoczęciu roku syna. Więc może się kupi wtedy robota, a te roboty, które tak naprawdę działają po GPS-ie, są trochę droższe, tak? Taki dobry robot, nie wiem, z 5, 6, 7 tysięcy, jak nie więcej kosztuje. U nas na szczęście jest płasko i łatwo do ogarnięcia, no ale zobaczymy. Więc kolejne pytanie, jedziemy. Widokówka napisała. Super, doskonale sobie radzisz w tak młodym wieku, ambitny i zaradny. Podziwiam. Czy ty nie masz rodziny w Polsce, kto by się zajął domem od czasu do czasu? Życzę miłego pobytu w Polsce. Fajna rodzinka. Dzięki. Słuchaj, czy nie mam rodziny w Polsce? Mam rodzinę, tak naprawdę brata, który jest zajęty i dużo pracuje, i ojca, który jest na emeryturze i też ma inne zajęcia. Pewnie jak tak dalej będzie i będziemy w większości czasu za granicą, no to mój ojciec będzie tym się zajmował przynajmniej. Problem w tym, że po prostu ma dojazd z 1,5-2 godziny dojazdu od siebie z domu i jakby przyjeżdżał to raczej na dłużej. No zobaczymy. W tym momencie ogarniają nam mieszkanie tak naprawdę sąsiedzi, więc jest spoko. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Małgorzata G. Myślnik W. Wow, Duduś, Misiu, ty jesteś młody i już ustawiony w Polsce i na Filipinach. I nie jest ci wstyd szukać wsparcia finansowego od rodaków? Słuchajcie, kiedy ja szukałem wsparcia finansowego od was? Małgorzato, gdzie przeczytałaś to, że ja szukam wsparcia finansowego od rodaków? Bo troszeczkę nie rozumiem, o czym mówisz. Chyba że mówimy o Patronite, a Patronite jest troszeczkę na innych zasadach i widać, że nie byłaś tam i nie czytałaś, jak to działa, tym bardziej, że Patronite będzie działał tylko do otwarcia resortu. Przynajmniej na tych zasadach, co jest. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Ojejku, Mariusz Gry, po ile pan Tadeusz? Nie wiem, poczekajcie, zaraz wam powiem. Sprawdzę w internecie. Pan Tadeusz. Słuchajcie, w Empiku jest po 9,85. Pan Tadeusz, lektura z opracowaniem. Książka Pan Tadeusz 27,99. Wydanie ekskluzywne Pana Tadeusza jest 78,26. Więc no 27,99 w razie czego. Gdybyś tutaj, Mariusz, chciał Pana Tadeusza sobie przeczytać. Są też w audiobookach w razie czego. Dobra, kolejne. Księżyc i Słońce. Kiedy nauczysz Jerlin jeździć samochodem? Albo kiedy zapiszesz ją na kurs? Bo ty nie umiesz uczyć. Nie bój się, że nie będzie bardziej niezależna. Słuchajcie, jeśli chodzi o jazdę samochodem, no to Jerlin ma prawo jazdy i jako tako umie jeździć. Tylko boi się jeździć. Prawda jest taka, że się boi. Tutaj mam, tak mogę wam powiedzieć, to jest pozwolenie na przystąpienie do egzaminu teoretycznego w Polsce. Po tym egzaminie będzie mogła dostać prawo jazdy polskie.
Jeśli będzie chciała, no to w każdej chwili tak naprawdę możemy wsiąść w samochód i jeździć, uczyć się. Jeśli chodzi o kurs, to ona nie musi chodzić na kurs, bo ma prawo jazdy. Co najwyżej jazdy doszkalające tak zwane z instruktorem w Polsce, żeby się przestała tutaj powiedzmy bać jazdy w Polsce samochodem, ale żeby były jazdy doszkalające, to wszystkie firmy, które znam, chcą mieć podstawkę i musi być kurs ze względów tam, nie wiem, prawnych czy coś tam. Dlatego w pierwszej kolejności Jelly musi się nauczyć tych wszystkich znaków i zdać egzamin teoretyczny w Polsce, wyrobić sobie prawo jazdy i wtedy z polskim prawo jazdy, jak już będzie miała, wziąć sobie jazdy doszkalające, żeby potrenować jazdę po polskich drogach. Na Filipinach Jelly nie chce jeździć, jeździ skuterem, po prostu się boi. Boi się, no bo tam jest inna kultura, inaczej tak naprawdę się jeździ na Filipinach i wierzcie mi, ci co nie byli na Filipinach, też będziecie mieć małego stracha przez pierwsze kilka dni. Nawet ci dobrzy kierowcy. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Ilona Ploch napisała: pozdrawiam Michał, co powiesz na Egipt? Samolot 4 godziny, mieszkanie kupiłem za 17 tysięcy dolarów w 2013 roku. Dostał nisko. Teraz 1 zł to 13 feg, 1 dolar to 50 feg. Cały rok słońce, tylko od 15 grudnia do 15 stycznia 20 stopni w dzień. Do domu blisko. Słuchaj, super, że kupiłeś mieszkanie i Egipt uważam, że jest fajnym kierunkiem, ale ja osobiście wybieram kraje katolickie, na drugim miejscu buddyjskie. Tak? Ponieważ wolę te religie i te kultury, które są z tym związane. Egipt mi nie przypadł do gustu, jeśli chodzi o religię. I Egipt jest fajny, ale na wakacje. Wiem, że dużo Polaków teraz to jest modny, dużo Polaków od pewnego czasu inwestuje w Egipcie, no ale to dalej jest Egipt. Nie znam prawa, więc się nie wypowiadam. Dlaczego nie Egipt? A dlaczego nie Filipiny? No Filipiny dlatego, że tam mam żonę i moje dzieci mają paszporty filipińskie i tam mam jakąś własność. Nie porównuję, bo nie znam sprawy Egiptu, ale mówię, ze względów kulturowych Egiptu nie wybrałem. Jedziemy dalej. Alternation myślnik K1E. Panie Michale, pogoda i cena na Filipinach to tylko część prawdy o tym raju. Kurde, gdzie? Filipiny to raj na ziemi. Agencje podają, że dziś 8 czerwca rano ogromne trzęsienie ziemi na Mindanao zabiło 32 osoby i liczby ofiar rośnie. Istnieje zagrożenie tsunami. Dobrze pan wie, że to kraj przesiąknięty korupcją, dlatego strzelaniny, protesty, aresztowania, blokady dróg są na porządku dziennym. Niektórzy ludzie tak pragną ciepła i słońca przez cały rok, że im to wybierają życie w tym raju, ale nie czarujmy się, nie jest różowo. Słuchajcie, jeśli chodzi o Filipiny, to ja nikomu nie polecam tam się przeprowadzać. W żadnym wypadku. Wierzcie mi, Filipiny są specyficzne i do żadnego kraju wam się nie polecam przeprowadzać. Nawet jechać na dłuższe wakacje, gdzieś roczne czy półroczne, żeby popracować. Przed pojechaniem i troszeczkę poznaniem klimatu, kultury i wszystkiego. Więc ja nikogo nie namawiam. Filipiny są fajne, żeby zwiedzić. Chociaż są dużo lepsze kraje niż Filipiny. Ale po prostu ja jestem taką osobą, że lubię zwiedzać tam. Lubię być tam, gdzie nie byłem. Całych Filipin nie zwiedziłem, bo nawet na Mindanao nie byłem i północnym Luzonie i Palawanie. No dużo tego jest tak naprawdę i żeby zwiedzić takie Filipiny, to potrzeba naprawdę dobrych kilka miesięcy, przenosząc się praktycznie z dnia na dzień. Więc to nie jest w żadnym wypadku raj. Raj masz tam, gdzie go sobie zbudujesz. Ja mam raj w Polsce, mam też na Filipinach i w paru innych miejscach bym mógł mieć raj. Ale na pewno w Polsce i na Filipinach. I nikomu nie polecam, jeśli chodzi o przeprowadzkę na Filipiny. Co innego, gdy macie żonę, dziewczynę na Filipinach, to możecie pomyśleć. Ale wiem z mojego doświadczenia, że
70-80% nie przeżyje długo na Filipinach. Widzimy to po Polakach, którzy mają żony albo dziewczyny Filipinki. Dlaczego są w Polsce? No bo tam nie jest tak różowo, jak napisał tutaj Alternation. Jeśli chodzi o te trzęsienie ziemi, to zaraz będą chyba kolejne pytania, zaraz tutaj zobaczymy. Tutaj Grech 66 napisał: Michał, jak tam na budowie, bo słyszę, że jakieś potężne trzęsienie ziemi było na Filipinach. Siv 9525, kurort cały po tym trzęsieniu ziemi? Słuchajcie, ja nie wiem, co was ogarnęło, jeśli o to chodzi, ale ten trzęsienie ziemi było bardzo, bardzo daleko od nas. Było, nie wiem, 500, 600, 700 km od nas. Miało 7,8 w skali Richtera o sile i zginęło, nie wiem, 30 parę osób. Ale to wszystko dlatego, że byłem w ambasadzie ostatnio, jak widzieliście na blogu, i rozmawiałem z paroma osobami, że Polska podpisała umowę z Filipinami o wymianie więźniów. Fajnie to wygląda, jak między Ukrainą a Rosją. Nie, jest taka zrobili taką umowę, że jeśli więźniowie są skazani w Polsce, filipińscy, to mogą odbywać, jeśli chcą, karę na Filipinach. I jeśli Polacy są skazani na Filipinach za jakieś przestępstwo, nie wiem, narkotyki na przykład, mogą odbywać jeśli chcą, zgodzą się, mogą odbywać karę pozbawienia wolności w Polsce. Taka umowa została podpisana kilka dni temu, jak to oglądacie pewnie już z tydzień. I to jest jeden z powodów, dlaczego wszystkie media zaczęły mówić o tym trzęsieniu ziemi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale 8 miesięcy temu, jak dobrze pamiętam, było bardzo podobne trzęsienie ziemi, gdzie zginęło setki ludzi. Nie 30 osób, tylko kilkaset osób na północy wyspy Cebu. Miasto Bogo City, Cebu też oberwało. Dużo większe trzęsienie ziemi. Ja mówiłem o tym na swoim kanale, bo my poczuliśmy te trzęsienie ziemi, mimo że to było tym 150-200 km od nas, to poczuliśmy, jest chyba gdzieś nagranie, gdzie mi się światło trzęsie. Bardzo, bardzo lekko. Więc odpowiadając na wasze te wszystkie pytania, to w ogóle nie było odczuwalne trzęsienie ziemi. No i tyle. Mógłbym tam wam dać dużo filmików, ale możecie sobie sami zobaczyć. Wpiszcie sobie trzęsienie ziemi, Filipiny, to wam tego wyjdzie dosyć dużo. Kilka budynków się zawaliło, tak, oczywiście, ale weźcie pod uwagę, te budynki mogły być stare. Trzęsienie ziemi było 33 km od lądu. Nie pamiętam na jakiej głębokości. No i te miasta bliskie tam troszeczkę oberwały. Ale to nie jest dużo, bo jak sobie zobaczycie w historii Filipin, to były dużo mocniejsze trzęsienia ziemi. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Lagi Down. Masz 2 samochody, dom i mieszkanie, a do tego budowę za 20 milionów peso czy więcej. Słabo to brzmi, jak mówisz, że ty nie masz pieniędzy, żeby mieszkać w Polsce. No słabo. Słabo. Tylko trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Ja mam troszeczkę inne poczucie, powiedzmy, bezpieczeństwa. I w tym momencie, po tym jak zamknąłem firmę, to zarabiamy tylko i wyłącznie z YouTube'a. A te pieniądze, które zarabiamy z YouTube'a, nie są w stanie nawet w połowie pokryć moich kosztów, jeśli chodzi o życie w Polsce. Prąd, opłaty wszystkie, alimenty, 2 dzieci, przedszkole prywatne. Oczywiście pewnie bym mógł wysłać do przedszkola publicznego, może by było miejsce, może. I tak dalej. Dlatego tak powiedziałem. To nie jest powód tego, po prostu moje przychody miesięczne nie wystarczają na życie w Polsce. Po prostu. Ostatnio dostałem rachunek, mimo że mam panele słoneczne, 10 kWp w Polsce, co prawda nie mam magazynu energii, dostałem rachunek za prąd. Zgadnijcie ile? Macie 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. 9 000 złotych.
mimo że nie byłem przez pół roku w domu. Skąd taka cena? Skąd w ogóle 9000 zł za prąd, gdzie prądu praktycznie w ogóle nie używam? Dogrzewałem mieszkanie tylko i wyłącznie do tych 14 stopni, żeby mi rury nie pozamarzały i żeby grzyb nie wyszedł. Mimo solarów. Więc dużo jest takich rzeczy, ale odpowiadając na Twoje pytanie, po prostu moje przychody miesięczne nie wystarczają na to, żeby żyć w Polsce. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Daria Urbańska 7891 napisała: fajna bardzo ta wasza siłownia, poćwiczyłabym, ja ćwiczę w domu, ale domowymi sposobami, haha, sztanga, haltelki, ketle i drążek, bieżnia i orbitrek i hula hop, który mi mega talię zrobił. Wstydzę się pójść na siłownię, bo nie wiem do czego, jakie maszyny służą i jak ćwiczyć, a z kim pójść nie mam, bo inni nie chcą się na siłkę. Innym nie chce się na siłkę. Czekam aż syn pozdrośnie i będziemy razem chodzić. Dario, słuchaj, wiem o czym mówisz. Bardzo fajnie, że trenujesz w domu. Mówisz, że masz hantle, ketle, sztangę, drążek, bieżnię, orbitrek. To już cała siłownia tak naprawdę, więc nie musisz nawet na tą siłownię chodzić. Ważne jest samo zaparcie, żeby trenować, tak? Poświęcać te 15, 20, 30 minut dziennie, żeby się po prostu lepiej czuć. Ale jeśli byś chciała pójść na siłownię, to są dwie opcje. Niektóre siłownie mają tak, że jak przychodzisz, to masz godzinę powiedzmy tam z instruktorem, który ci objaśni obsługę maszyn, a dużo łatwiej się ćwiczy na maszynach na pewno. Druga sprawa, możesz na przykład, jak już sobie wybierzesz siłownię, zainwestować w takiego trenera personalnego, godzinkę albo dwie, żeby przeszedł i opisał z Tobą każdą maszynę, tak? Najlepiej, żeby to nie była 2 godziny naraz, tylko jednego dnia i potem parę dni później kolejna część, żebyście sobie przypomnieli i zapamiętali, tak? Jak maszynę obsługiwać, jak się na niej trenuje, na co zwrócić uwagę i tak dalej. To jest najlepszy sposób. Wcześniej jeszcze, jak ja zaczynałem chodzić na siłownię, to był zawsze nie taki instruktor personalny jak teraz, tylko była osoba, która pilnowała siłowni. Zawsze można było go podpytać co, jak i gdzie. Tym bardziej też osoby trenujące na siłowni też bardzo chętnie pomogą, tylko trzeba otworzyć buzię i pomogą. Ale wiem o czym mówisz, ja też lubię trenować samemu. Na siłowniach trenuję po prostu jak gdzieś tam jestem, ale trenowałem przez wiele lat chodząc na siłownię. Nie ma się czego wstydzić, pamiętajcie. Trzeba po prostu wstać z fotela, ruszyć 4 litery i pójść potrenować. Kolejne pytanie. Polish Pinay napisał albo napisała. Polish Pinay to jest raczej dziewczyna. Jaką firmę miałeś, z czego żyłeś? Słuchajcie, no dla tych, co są nowi na kanale, no to miałem firmę komputerową przez wiele lat, prawie 18-19 lat. No jakoś tak. W tamtym roku 19 lat, tak? Miałem firmę komputerową, taką malutką, jednoosobową działalność i z tego się utrzymywałem. Ale zamknąłem ją w tamtym roku, nie dobiłem do 20 i w tej chwili żyjemy tylko z YouTube'a. Dobra. Kolejne pytanie. Marek Labarzewski 2053. Cześć. Czy jest możliwość udziału w Twoim nowym hotelu? Cześć Marek. Nie ma już możliwości. Jedno mieszkanie zostało sprzedane z Duduś Apartments i kolejnego już nie będziemy sprzedawać. Ta osoba, która się można powiedzieć, złapała, no to jest szczęściarzem, a kolejne będziemy budować już sami, jako że znalazłem sobie finansowanie, że tak powiem, więc można oczywiście wynająć na długi termin, ale dopiero za jakiś rok po otwarciu. Więc tyle w temacie.
Kolejne pytanie. Jola M. J4X napisała: Witam serdecznie, jesteście bardzo fajną rodzinką i bardzo lubię Was oglądać, ale mam pytanie, czy masz zamontowane piorunochrony, bo nie wiem, czy tam występują wyładowania atmosferyczne. Występują wyładowania atmosferyczne i w tym momencie mamy zamontowane, każdy budynek ma, czyli apartamenty mają, siłownia ma piorunochron, dom nasz ma piorunochron, przy słupie jest kolejny piorunochron, są 4 i 5 jest przy budynku elektrycznym, czyli łącznie mamy 5 w tym momencie na budowie piorunochronów w ten sposób. Piorunochron to znaczy taki metalowy pręt głęboko wbity w ziemię, tak? I do niego jest odprowadzone, żeby wszystko co trafi, to idzie do ziemi. Dobra, i to było ostatnie pytanie, więc mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiejszy vlog. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało, komentarz taktyczny. Dla tych, co są nowi na kanale, dzwoneczek, subskrypcja bardzo mile widziana, żebyśmy byli bardziej oglądani. Ja tutaj się staram dla Was bardzo. Jeszcze parę miesięcy? No. Nie wiem kiedy, ale maksymalnie 2 miesiące z hakiem i jedziemy na Filipiny. W każdy piątek oczywiście, nie zapomnijcie, jest update z naszej budowy. Jest fajnie, budują, wolno to wolno, ale przynajmniej jest mniej poprawek. Więc z tego miejsca widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Toto's residence, shining like a dream.